Samolot, o którym będzie dzisiaj, to efekt świadomości, że w czasie trwającego konfliktu zbrojnego szybkie zakupy są mało realne, a w czasie pokoju nikt nie ma interesu, żeby dzielić się nowoczesnymi technologiami. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Historia rozpoczyna się w roku 1928. Wtedy to istniejące od początku odrodzonego państwa polskiego zakłady lotnicze CWL przy lotnisku mokotowskim przekształcono w państwowe zakłady lotnicze ostatecznie ulokowane na lotnisku Okęcie. Fabryka od razu rozpoczęła swoją działalność od produkcji samolotów metalowych. Uznano, że taka technologia konstrukcyjna ma przyszłość, co nawet pod koniec lat 20. wcale nie było takie oczywiste. Pierwszymi samolotami były licencyjne maszyny typu Wibo 70C1. Samolotów takich zbudowano 25. Pilotażowo były one podobno mało udane, ale cenne technologicznie, jako że Marcel Wibo zastosował blachę z cienkimi żłobkami rozstawionymi co 70 mm i specjalną technologię nitowania. Licencja na stosowanie takich rozwiązań trafiła w polskie ręce i wykorzystał ją inżynier Zygmunt Puławski, tworząc całkowicie metalowy myśliwiec. Samolot nazwano P1 i tutaj jest pewna tajemnica, co oznacza ta literka P. Ja się do tego parę razy odnosiłem w różny sposób w poprzednich odcinkach, ale myślę, że sprawę trzeba pozostawić jako nierozstrzygniętą, dlatego że to P może oznaczać Płatowiec, to P może oznaczać Puławskiego, to P może być powtórzeniem pierwszej litery nazwy PZL, tak jak to było stosowane na przykład na Karasiach, na co mało kto zwraca uwagę, ale P może również oznaczać pościgowy, bo tak wówczas nazywano samoloty myśliwskie. Decyzja należy do Was, ale przynajmniej nie ma wątpliwości, jak ten polski pościgowy Płatowiec Puławskiego wyglądał. Rzucająca się od razu w oczy cecha to oczywiście mewie skrzydło, zwane polskim płatem. Jest ono wizytówką całej serii myśliwców zapoczątkowanej przez P1, a zakończonej na P24, ale nie było ono w momencie powstania omawianego samolotu całkowitą nowością. Kształt taki pojawiał się w górnym skrzydle dwupłatowców, np. Aviatika C5 już 10 lat wcześniej. Z kolei zwężenie obrysu płatów w pobliżu kadłuba inspirowane było podobno samolotem górnopłatowym Kinner Courier i delikatnie mówiąc, jeśli to prawda, to inspiracja była dość mocna. Kinner Courier został stworzony w 1928 roku i opisany dość szeroko w branżowej prasie z tamtych lat. Miał on składane skrzydła. Był to zbudowany na zamówienie doktora T.C. Younga jednostkowy egzemplarz, któremu właściciel nadał nazwę The Spirit of Ether. Główna nowość w koncepcji Puławskiego to wykorzystanie zmiennej grubości profilu płata. W tym przypadku był to profil Bartel 37-2A, a jego największa grubość, wynosząca 15,5 lub 16%, była umieszczona w miejscu podparcia płata zastrzałami. Dawało to bardzo silny i gruby punkt konstrukcyjny, który z jednej strony pomagał płatowi uzyskać dużą wytrzymałość, z drugiej stanowił znakomite miejsce na uzbrojenie mogące strzelać nieprzerwanie, bo było poza tarczą śmigła, chociaż akurat w PZL-P1 karabinów w tym miejscu nie planowano. Skrzydło miało dwa dźwigary duralowe i aluminiowe żeberka przystosowane do montażu poszycia zgodnie z systemem Wibo. Wersja nitowania była taka, że i od góry, i od dołu zastosowano grzebienie z nitami mocowanymi do żeberek obustronnie od zewnątrz. Tych grzebieni było po 19 na każde skrzydło. Czyli tu jest żeberko, zagięta blacha dochodzi do niego z dwóch stron i nitowane jest to od zewnątrz z obustronnym dostępem do nitów. To znacznie ułatwiało i przyspieszało produkcję za cenę niedoskonałości aerodynamicznych uznawanych wówczas za stosunkowo niewielkie. Tutaj uwaga dla naszych widzów, może mniej zaznajomionych z technologią, może trochę dla młodszych widzów. Elementy metalowe można łączyć na różne sposoby. Skleić, zespawać, skręcić albo właśnie znitować. I nitowanie to jest technologia, która polega na tym, że dwa elementy ściśnięte ze sobą są łączone wspomnianym nitem, który trzyma je razem dzięki temu, że jest z dwóch stron spłaszczony. I takie połączenie jest dosyć szybkie w budowie. Tych nitów można jeden za drugim dosyć dużo ponabijać. Ono może być zrobione tak, że nit jest na płasko zlicowany z powierzchnią skrzydła, więc stawia to mały opór, można to później zaszpachlować. Natomiast jest to połączenie, które jest nierozbieralne i w wielu przypadkach jest to połączenie, które wykonuje się w taki sposób, że nie mamy dostępu ani nie mamy możliwości sprawdzenia, jak wygląda dolna powierzchnia nitu, bo czasami montuje się blachę, gdzie widzimy nit od góry, a od dołu on jest zaciśnięty, no i tylko nasza umiejętność i technologia wykonania gwarantuje, że to będzie zrobione dobrze. Natomiast w tych grzebieniach, które miał na skrzydle PZL-P1, widać było nit z dwóch stron,
zatem jeżeli by ten nit nie wyszedł, to od razu by to zostało wykryte. Nitowanie to w ogóle była też technologia, która była używana w okrętownictwie, w statkach parowych, w transatlantykach konstrukcji stalowej i tutaj nawet z katastrofą Titanica jest związana, sprawa związana z nitowaniem, dlatego że jego kadłub nie był spawany, tylko był nitowany ogromnymi nitami, do nabijania których była wielka maszyna, która musiała zmieścić się wewnątrz kadłuba. No i oczywiście w największym ówczesnym statku świata nie było z tym problemu, ale nawet największy statek ma dziób, który w pewnym momencie zwęża się tak, że nie zmieści się tam nawet człowiek. Dlatego w przedniej części kadłuba Titanica, nie pamiętam, czy tam były mniejsze nity, czy pod jakimś innym kątem to było zrobione, natomiast był ten element wykonany nie do końca zgodnie z tym, jak inżynierowie wiedzieli, że to powinno być wykonane dla najlepszej wytrzymałości, dlatego że ta maszyna do nitowania nie mieściła się już w tej przedniej, najwęższej części kadłuba. To jest taka ciekawostka związana z nitowaniem. Natomiast wracając do poszycia samolotu PZL-P1, to wykonane ono było z blachy również żłobkowanej, ale o tym zygowaniu bardziej zagęszczonym. Tutaj było to 45 mm, a nieco 70, tak jak w samolotach francuskich. Natomiast samo poszycie miało grubość 0,32 mm, czyli tyle co 3 kartki papieru. Krawędź natarcia i końcówki skrzydeł wykonano z elektronu, czyli stopu opartego na magnezie, wymyślonego przez Niemców w czasach niedoboru aluminium. Blachy elektronowe były gładkie. Rozpiętość skrzydeł wynosiła 10 metrów i 85 cm. Na praktycznie całej krawędzi spływu zastosowano szczelinowe klapolotki. We wszystkich późniejszych myśliwcach Puławskiego z tego zrezygnowano. W P1 opuszczenie klapolotek zmniejszało prędkość minimalną ze 117 do 98 km na godzinę i było przydatne na przykład do lądowania na krótkim pasie. PZL-P1 również jako jedyny z całej serii miał główne zbiorniki paliwa w skrzydłach. Zabierał on 2 razy po 200 litrów, taka była ich maksymalna pojemność, ale zwykle tankowano samolot 350 litrami benzyny. Skrzydło Puławskiego zostało opatentowane, tutaj jest numer patentu i jego data, jako skrzydło płatowca o układzie górnopłatowym znamienne tem, że posiada przy kadłubie takie wygięcie ku dołowi, iż środkowa część górnego jego obrysu znajduje się na poziomie lub poniżej dolnego obrysu. Kadłub samolotu był mniej nowoczesny od skrzydeł, chociaż również w pełni metalowy. Oparty był na kratownicy. Tutaj widać kratownice prototypów P1 podczas produkcji. Jak widać, 2 powstawały jednocześnie, mimo że druga miała mieć zmiany wynikające z prób w locie. Chyba że to są 2 kratownice do pierwszego egzemplarza, z czego jedna przeznaczona była do prób wytrzymałościowych. To nie mam pewności. Przednia część kratownicy ma okucia montowania płata i stanowi również łoże silnika. Kadłub pokryto blachą elektronową. Zdjęcia pokazują, jak niedoskonałe jest odwzorowanie kształtu w porównaniu z elementami z blachy żłobkowanej. Przekrój części kratownicowej jest prostokątny, boki płaskie, a górna i dolna część ma strukturę skorupową. Długość samolotu wynosiła 6 metrów i 98 cm. Usterzenie ma konstrukcję taką samą jak płat. Statecznik poziomy podparto zastrzałami. Jego kąt zaklinowania miał zakres od -2 do +3 stopni, zmienny wraz z wychyleniem klapolotek, chociaż dało się to rozdzielić i wychylać klapolotki bez zmiany kąta zaklinowania statecznika. Pierwszy z 2 egzemplarzy P1 miał rogowe odciążenie steru wysokości, co w źródłach jest opisywane różnie, ale na zdjęciach jest widoczne ewidentnie. Podwozie samolotu to również była nowoczesna koncepcja Puławskiego, zwana układem nożycowym. Układ taki umożliwiał umiejscowienie amortyzatorów wewnątrz kadłuba, gdzie były chronione przed uszkodzeniami, zimnem i kurzem, a także nie stanowiły oporu aerodynamicznego. Tutaj widać ten układ zastosowany w powojennym samolocie Kruk. Patent na takie podwozie, oto jego numer, inżynier Puławski uzyskał tego samego dnia co patent na skrzydło. Opisywane jest to jako podwozie w układzie dźwigni dwuramiennej z ukrytym w kadłubie amortyzatorem rozciąganym. Rozmiar ogumienia to 700 na 150, a z tyłu zastosowano amortyzowaną płozę. Na niektórych zdjęciach samolot stoi na kobyłce takiej na podwyższeniu, która służyła niwelacji płatowca. O tym, czym jest niwelacja, wspominałem w filmie o czechosłowackim samolocie Aero 145. Kabina pilota była oczywiście jednomiejscowa, natomiast nie jest mi znane żadne zdjęcie wnętrza tej kabiny, co nie oznacza, że żadne się nie zachowało. Natomiast opisy dosyć znacznie mówią, że tablica przyrządów podzielona była na 2 części, gdzie po lewej były przyrządy silnikowe, po prawej były przyrządy nawigacyjne i pilotażowe. Dajnik ciśnienia prędkościomierza umieszczono na skrzydle. Zachowało się zdjęcie fragmentów wyposażenia kabiny podczas produkcji samolotu. Wiadomo, że fotel był regulowany o 11 cm i pedały steru kierunku też miały regulację. Samolot miał instalację tlenową konieczną na dużych wysokościach, osiągał pułap 8000 metrów. Wiatrochron składał się z 2 płaskich płytek trójkątnych, a manetka gazu w sposób charakterystyczny dla polskich, jak również francuskich samolotów z tamtej epoki przesunięta do tyłu oznaczała maksymalną moc silnika.
Nieczęsto jest też podkreślane, że inżynier Puławski, dopóki mógł, to projektował swoje samoloty pod silniki widlaste. Silnik w takim układzie zapewnia dosyć dobre pole widzenia do przodu i również miejsce na uzbrojenie. Widlaste silniki ostatecznie trafiły tylko do prototypów, czyli samolotu P1 i P8. Sercem PZL-a P1 był 12-cylindrowy silnik Hispano-Suiza 12LB o mocy maksymalnej rzędu 630-640 koni mechanicznych ze stałym metalowym śmigłem dwułopatowym. To była jednostka górnozaworowa, wolnossąca o pojemności skokowej 31,4 litra, chłodzona cieczą. Zastosowano chłodnicę Lamblin umieszczoną pod silnikiem, a później, ale jeszcze w pierwszym prototypie przesunięta ona została do tyłu prawdopodobnie około października roku 29. Rozruch był pneumatyczny i zapewniała go instalacja WIT-200, a rozruch odcinka w tym miesiącu największym wsparciem obdarzyli Daniel Gerlach, Erka Milce, Kuba Janowicz, Maciej Domański, Krzysztof Matysek, Jakub Kulecki, Maksym Grabarczyk, Piotr Soszyński, Jakub Jamrus i TM, za co jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję i wracam do samolotu. W kadłubie był zbiornik oleju, czy jak się wtedy mówiło, oliwy na 30 litrów i była również automatyczna gaśnica, ale co ważne, ta gaśnica nie mogła jako czynnika gaśniczego używać wody, bo pomijając, że na dużej wysokości by ta woda zamarzła, to wodą nie można gasić elementów z elektronu, bo zawierają one magnez i pożar się nasili, a osłona silnika również zawierała ten łatwopalny stop. Chwyt powietrza do gaźników stanowiły początkowo obudowane wloty, później zastąpione otworami w kadłubie. Na jednym ze zdjęć ukazującym pierwszy prototyp, ale już po przesunięciu chłodnicy, mam wrażenie, że jest jakieś pośrednie rozwiązanie. Inną zmianą, wprowadzoną jako jedna z ostatnich podczas prób samolotu, było obudowanie osobnych uprzednio rur wydechowych wspólną osłoną albo zastosowanie jednolitego kolektora. Samolot planowano uzbroić w dwa karabiny Vickers 0918 kalibru 7,7 albo 7,92 mm, różnie jest to podawane, natomiast w tamtym czasie chyba raczej to jeszcze był kaliber 7,7, dlatego że te karabiny przynajmniej fabrycznie na amunicję systemu Mausera, czyli tą z większym kalibrem, przerabiano dopiero od roku 1933. Samolot miał zabierać łączny zapas 1600 sztuk amunicji, co miało dawać pilotowi 80 sekund ognia. Na broń i celowniki konstruktor pozostawił zapas 120 kg. Miały one być umieszczone między rzędami cylindrów. Typu konkretnego celownika, jaki był planowany, nie znam i samolot ten również nie miał przewidzianych punktów podwieszania pod skrzydłami bomb. Po zbudowaniu samolotu, co trwało 8 miesięcy, okazało się, że jeszcze nieuzbrojony ważył już o 38 kg więcej niż zakładano, czyli tonę i 66 kg, osiągał 302 km na godzinę w locie poziomym i miał 600 km zasięgu. W nurkowaniu myśliwiec mógł rozpędzić się do 520 km na godzinę i wytrzymywał bardzo duże przeciążenia rzędu 12,5 lub 13,5 G. W 29 roku te parametry robiły tak duże wrażenie jeszcze w połączeniu z metalową konstrukcją i chłodzeniem cieczą, że nawet tego samolotu nie trzeba było malować, żeby wszystkim się podobał i imponował i latał z gołą blachą na wierzchu. A pierwszy raz poleciał w sierpniu 1929 roku. Oblotu dokonał na polu mokotowskim Bolesław Orliński i bardzo wiele mu zawdzięczamy, bo już w pierwszym locie zapadł się prawy keson. Mimo ogromnego huku i prawdopodobnie będącego poza polem widzenia uszkodzenia, powodującego znaczne zaburzenie sterowności, pilot zaryzykował sprowadzenie samolotu, którym nigdy wcześniej nie lądował na ziemię, dzięki czemu po naprawie i wzmocnieniu jednego elementu można było kontynuować loty i testy. Bolesław Orliński to jest w ogóle ciekawa postać. To jest pilot, który 2 razy uratował prototyp. Drugi raz to było, kiedy w P-24 wybudował się silnik z powodu tego, że przedobrzył, że tak powiem, Orliński, nie będąc wprawionym w używaniu silnika ze sprężarką. Wtedy silnik prawie odpadł od samolotu, ale Orliński i tak wylądował. Drugi raz był ten wspomniany z kesonem. Oprócz tego on 2 razy w życiu ratował się skacząc ze spadochronem i tak w ogóle to latał na 106 typach samolotów. Był pierwszym Polakiem, który został przeszkolony na Spitfire'a. Natomiast w czasie wojny latał w Anglii w 305 Dywizjonie Bombowym. Nie dano mu latać myśliwcem, bo uznano, że jest na to za stary, miał 41 lat. Orliński przeżył wojnę i zmarł w roku 1992. Uwagi Orlińskiego wdrożono do konstrukcji i drugi prototyp P1 oblatano w marcu 1930 roku. Po modyfikacjach ważył 1118 kg, a jego masa użyteczna spadła o 48. Zmiany kadłuba objęły wzmocnienie podłużnic. Chłodnica pozostała za podwoziem, ale z przodu dodano drugą. Zastosowano oprofilowanie zastrzałów, czyniące z nich w zasadzie zastrzały nośne. Czyniono też próby wersji wolnonośnej z cięgnami, ale wykazały one, że jednak zastrzały muszą pozostać. Spore zmiany objęły usterzenie, zrezygnowano z odciążenia rogowego steru wysokości, zmniejszono skos i powierzchnię statecznika poziomego, a również obrys usterzenia pionowego stał się mniej kanciasty. Podczas prób zmodyfikowano obrys steru kierunku, jego poszerzenie początkowo było na górze, później przesunięto je na dół.
Na planach pojawia się też czasami taka wersja, to jest samolot, który ma oprofilowane wloty powietrza do silnika, ale obły statecznik pionowy. Takiego czegoś na żadnym oryginalnym zdjęciu nie znalazłem. Drugi prototyp był biały albo srebrny, albo zastosowano farbę białą, która była cięższa, ale tańsza, albo srebrną, która była droższa, ale lżejsza. Obstawiałbym raczej, że była to farba srebrna, no bo jednak to był samolot, który miał być pokazywany światu już tym razem w wersji z pięknymi barwami. I na tym srebrnym lakierze samolot miał czerwone akcenty, a także cywilne znaki Sierra Papa Alfa Delta Oscar. W czerwcu 1930 roku w tych barwach wziął on udział w konkursie w Rumunii, gdzie za sterami zasiadł pułkownik pilot Jerzy Kosowski, też pilot wojskowy i doświadczalny. I tam PZL P1 okazał się najlepszym z 15 samolotów. Polska maszyna wygrała 8 na 15 konkurencji, pokonując znane samoloty m.in. Dewoitin D-27, Moran 222, Fokkera D-16, Junkersa K-47, Lietowa Smolika 31, Bristola Bulldoga i samoloty firm Vickers oraz Ferry. Możliwe też, że na zawodach uszkodziło się podwozie, dlatego że tutaj na zdjęciu wygląda, jakby ono było naprawiane, a jest to właśnie zdjęcie z Bukaresztu. Nie znam dokładnych zasad tego konkursu, natomiast one nie były jakimś wyścigiem czy rajdem, gdzie wynik wynikał z jednoznacznych parametrów, tylko był to konkurs, w którym ostateczną klasyfikację ustalało jury. I jury przyznało polskiemu samolotowi 4. miejsce, które podobno jest zaniżone, ale argumentów, które popierają te opinie, nie znam, natomiast często ona w źródłach się powtarza. Tak czy inaczej, samolot ten wzbudził dzięki temu konkursowi zainteresowanie na rynkach zagranicznych i o oferty sprzedaży tego samolotu do zakładów PZL zwróciły się różne kraje, natomiast nikt tego samolotu nie kupił, ponieważ nie wdrożono go do produkcji seryjnej, dlatego że do produkcji seryjnej musiałaby być wdrożona wersja z silnikiem gwiazdowym, chłodzonym powietrzem marki Bristol, dlatego że licencję na takie silniki Polska zakupiła i Polska nie podjęła produkcji silników widlastych chłodzonych cieczą. Stąd też pierwszym samolotem serii P, który trafił do seryjnej produkcji, był samolot PZL P7, czyli wersja oblatana w październiku roku 1930. Zanim jednak ruszyła produkcja P7, polskie siły powietrzne wyposażono w mniej zaawansowane technicznie myśliwce, czyli PWS-10. Stąd za pierwszy myśliwiec polskiej konstrukcji można zależnie od przyjętych kryteriów uznać albo PZL P1, albo PWS-10. PWS-10 miał o połowę mniejsze wznoszenie, był o 60 km na godzinę wolniejszy i mniej wytrzymały od P1, ale miał takie samo uzbrojenie i mógł być szybciej dostarczony do jednostek. PZL P1 pozostał w fazie prototypowej. Jeden egzemplarz trafił do Muzeum Przemysłu i Techniki w Warszawie przy krakowskim Przedmieściu 66, a drugi pozostał na terenie fabryki na Okęciu. Żaden z nich nie przetrwał wojny. O samolotach, które się do dzisiaj nie zachowały, a takich w historii polskiej techniki niestety jest wiele, mogę opowiadać dzięki temu, że powstają ich modele. Jeżeli ktoś z Was ma model samolotu P8, najlepiej w jakiejś większej skali, albo jakiś inny nieistniejący samolot, nawet niekoniecznie polski, dajcie znać, może zagością w Zabytkach Nieba i chętnie w oparciu o niego stworzę odcinek i opowiem jego historię. Natomiast ten film był ilustrowany modelem samolotu PZL P1, modelem żywicznym firmy Artpol, który został opracowany jako zestaw i wykonany przez właściciela tej firmy, Andrzeja Dziechciarza. Myślę, że bardzo ładnie wzbogacił on historię tego samolotu i za wysłuchanie tej historii dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba na lotniskach i w muzeum. Cześć!